Lider, pośrednictwo ubezpieczeniowe, najlepsza ochrona od Beniamina. Polecam. Elektromobilność wspiera Evston, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. Cześć Bartku. Witaj. Co, dzisiaj idziemy na piechotę do Zakopanego? Tak, dziś na piechotę. Dzisiaj inny Zakopane test. Znajdzie się auto. I to znajdzie się auto, którego jeszcze nigdy nie było na Zakopane teście. Czy warto kupić auto elektryczne? Jakie auto elektryczne kupić? Jeśli masz takie pytania, to chętnie pomogę Ci w odpowiedzi na nie. No i jest. I oto ten samochód. Teraz zgadujcie, zanim dalej obejrzycie, co to jest. Mi to troszkę przypomina Kia Niro. Auto widziałem do tej pory tylko na papierze. Wymiary podobne. Chyba jest tam z 10 cm dłuższy, z tego co pamiętam. No może taki ciutkę większy. Z takim dość sporym prześwitem. Ale na początek, jak zwykle, swoim zwyczajem krótkie 360. Teraz już wiecie, co to jest. Model Corando Emotion. Zobaczymy, co to za opony. Bridgestone, na szczęście zimowe. Blizzak LM001. Kiedyś chyba takie nawet miałem. Bardzo mile je wspominam. 215 65 17, czyli wyższy profil niż w Eniro, bo w Eniro jest 55 profil. Port ładowania tutaj z przodu, koło kierowcy. No całkiem ciekawie się to prezentuje, nie powiem. Zobaczymy, jaki to ma bagażnik. Tak jak teraz na niego patrzę, to jakiś bardzo malutki, 77 cm mamy tutaj. Zobaczymy, ile między nadkolami. Między nadkolami jakieś 104, 105. No a tutaj do tej roletki no to jakieś może 36, 37, coś takiego, więc widać, że tego bagażnika jest bardzo mało, ale ja zawsze swoim sposobem demontuję wszystkie samochody. Spróbujemy zdemontować i tego. No i teraz to zaczyna wyglądać jak bagażnik, a nie jak schowek. Teraz wygląda dużo lepiej. Teraz mamy tutaj od siedzeń prawie 80 cm. Między nadkolami to będzie to samo, natomiast do roletki, no powiedzmy, że damy ją tak w poziomie, no to już mamy jakieś tu 57 cm. Ale generalnie nie jest taki na oko bardzo duży bagażnik. Podobno około 500 litrów. A i tu jeszcze pod spodem są jakieś schowki. A jest, tak, jest miejsce na gaśnicę, na trójkąt, na takie tutaj drobiazgi. W komplecie mamy jeszcze EFSE 10 amperowe, czyli tutaj koło 2 kW zapewne da się zobaczyć, no zależnie od napięcia w sieci. No i generalnie jestem tutaj ustawiony pod siebie na tak zwanego Rolexa. Rzuca mi się w oczy od razu dużo piano blacków i dość spory ekran. Dobra, idziemy sprawdzić z tyłu, ile jest miejsca, gdy siądę sam za sobą. Przypomnę, mam 180 cm wzrostu. A gdy siedzę sam za sobą, to mam tu no, niecałe 2 pięści wolnej przestrzeni. A nad głową zmieści się pompon lub 1 pięść wolnej przestrzeni. Natomiast siedzisz tu tak dość wysoko, bym powiedział. Mam wrażenie, że jest dość wysokim samochodem. No i co my tu mamy? Mamy taki klasycznie wyglądający lewarek zmiany biegów, ale mamy moją ulubioną funkcję. 3-stopniowe wentylowanie lub podgrzewanie foteli. Ja oczywiście na początek się tu mocno podgrzeję. Przed nami całkiem dobrej jakości, całkiem spory wyświetlacz. Pokazuje nam, że będziemy jechać godzinę 31. A na zegarach przed nami mamy taką statystykę. Postaraj się tam skasować, jakby Ci się udało. W aucie mamy 99%. Bartek dzisiaj nocował w dworku skawińskim i tam ze zwykłego gniazdka udało się naładować. Zegary pokasowane, więc będziemy zaraz ruszać w stronę Zakopanego. I pokazuje nam, że będziemy na 10:50 w Zakopanem. I pierwsze wrażenia po pierwszych metrach. Auto dość ciche, natomiast tutaj mamy zimowe opony, które wyraźnie dzisiaj słychać. Zawieszenie z gatunku jędrnych, nie za twarde, nie za miękkie. Przynajmniej tutaj z pozycji pasażera, przepraszam, jedzie mi się całkiem dobrze. Z ciekawostek mamy tutaj regulowany, przesuwany podłokietnik. On się tylko w jednej płaszczyźnie przesuwa, tak? Tak, dokładnie. I na razie zużycie kosmiczne, bo 34, ale to
z tego powodu, że na razie to głównie idzie energia na to, żeby nas tutaj dogrzać. I przed nami mamy tutaj mapy google'owe, czyli CarPlaya i to samo można zrobić tutaj przed nami. Można zdublować ten ekran. No petarda funkcja, bardzo mi się to podoba. Jako że mam problem z wymawianiem dla mnie trudnych nazw, to powiedz dokładnie, co to dzisiaj mamy za auto? Czym do nas przyjechałeś, Bartku? Otóż mamy dosyć skomplikowaną nazwę, gdyż jedziemy aktualnie z Sangyongiem Corando Emotion. Emotion to jest oczywiście oznaczenie wersji elektrycznej, jest to pisane E-motion, czyli połączenie emocji, chociaż tutaj w tym aucie to chyba aż tak dużo ich nie ma. Podjąłeś dobry temat emocji, to ile to ma koni mechanicznych, bo to jest to, co daje emocje. 190 koni i napęd na przód. Całkiem. Jak patrzyłem, to on tam w podstawowej wersji waży chyba tonę 700, więc nie jest jakiś przesadnie ciężki. No nawet dość chce jechać. Powiedz mi, jaka tu jest duża bateria? To jest 58 kWh netto. Standardowo ładowarka pokładowa to jest 6,6 kW. Czyli jednofazowa? Dokładnie. Natomiast maksymalna moc AC, jaką mi się udało osiągnąć, to było 82 kW. Na DC, Na tak? DC-ku oczywiście, tak. Producent podaje różne wartości, zależnie od kraju, w którym się sprawdza. Tak naprawdę. W Polsce informacji chyba w ogóle nie ma. W Niemczech było 75, w Holandii chyba 100 napisane, więc jeżeli mi będzie myli, bo sprawdzałem to już dosyć dawno, jako że to auto miałem mieć troszkę wcześniej na testach. No właśnie, umawialiśmy się pierwotnie chyba w lecie, a przyszła zima. Tak, umawialiśmy się na taki pogranicze lata jesieni, a mamy jesień z elementami zimowymi. Auto nietuzinkowe, jeden egzemplarz w Polsce, z tego co wiem. Autem zrobiłem ponad 1000 km od odbioru. Zaznaczam, że odbiór miałem w poniedziałek, czyli raptem 6 dni temu. Jakie wrażenia Twoje są po tych 1000 km? Auto jest zaskakująco dobre, jeżeli chodzi o parametry, bo ja raczej się spodziewałem tego, że dobrze, no mam baterię 58 kWh, ale no, to jest jednak po pierwsze pierwsze auto elektryczne tej marki, w dodatku ciężko ze specyfikacjami jakimiś bardziej konkretnymi i spodziewałem się, że będzie w połączeniu z warunkami, jakie aktualnie mamy w Polsce, będzie po prostu ciężko jakiś sensowny zasięg osiągnąć. Natomiast jak jechałem nim z Warszawy do podwrocławskich Siechnic, gdzie mieszkam, no to tak naprawdę miałem jedno większe ładowanie od około 20% do 82-3% na słynnym hubie ładowania Greenwaya na ulicy Rokicińskiej w Łodzi. Później krótkie podładowanie 20 minut na mopie przy S8, bo po prostu już natura się domagała opuszczenia. I dojechałem z zapasem około 20% do domu, gdzie to jest trasa circa 360 km z Warszawy do Siechnic. Czyli jak oceniasz tutaj taki zimowy zasięg tego auta? Ile jesteś w stanie nim przejechać? Myślę, że będąc dosyć spokojnym, jakieś 230-250 km na pełnym ładowaniu. Coś takiego. No zobaczymy, jakie dzisiaj wyjdzie nam zużycie do Zakopanego. Ja obstawiam z gatunku 25, ale no 25-26 myślę, że to będzie osiągalne. No troszkę mi tak, porównując go do Kia Eniro, bardziej przypomina takie auto terenowe, niż jest wyższe. Myślę, że ma większy prześwit, siedzi się w nim tak wyżej. Ta maska jest taka wyższa, większa. No takie wrażenie sprawia. Crossover troszeczkę napompowany. O właśnie, dobre słowo, taki napompowany jest troszkę, no dokładnie. Tak, dokładnie. Bo to nie można tego nazwać SUV-em, dlatego że no powiedzmy sobie szczerze, zdolności terenowych nie ma, a SUV chociaż trochę musi mieć. No i po pierwszych kilometrach 25,8, a na zewnątrz mamy minus 5 stopni. Ciekawych informacji jeszcze wiemy, że 2 kW idzie na grzanie, a jakieś pół kW idzie na szeroko rozumianą elektronikę. 10 kW, 18, teraz 21 na napęd. I powiedz mi, Bartku, czy orientujesz się, ile kosztuje ten egzemplarz, w którym jedziemy? Jak to wygląda finansowo? Dokładnie nie pamiętam, gdzieś w schowku jest cennik. A, to poszukam, zaraz poszukam. Jest na wierzchu nawet, jest cała specyfikacja tego konkretnego egzemplarza. To w takim razie ja sam sobie odpowiem na to pytanie. 228 990 zł. Mamy tutaj całą specyfikację. Z ciekawych rzeczy widzę, że to jest od razu
w zestawie pompa ciepła. Z ciekawostek mamy grzaną kierownicę, włącza się ją na kierownicy, czyli tam, gdzie się powinno. Mamy wentylowane i grzane fotele, mamy LEDowe światła, mamy aktywny tempomat. Tak, zgadza się. I do tego mamy jeszcze z tyłu gniazdko 230 V, 200 W, czyli jak dla mnie kompletny elektryk. Wszystko, co chciałbym mieć w aucie elektrycznym, tutaj na pokładzie Ssangyanga Corando Emotion jest. Dobrze Dokładnie. powiedziałem? Tak, tak. Nauczyłem się. Nadaje się. Dobra. Chociaż tam w komentarzach i tak napiszą, że jak ktoś się przejęzycza, to się nie nadaje. Jeszcze z ciekawostek mamy tutaj regulowane elektrycznie fotele. No i dwustrefową klimatyzację. Łopatki do zmiany rekuperacji. Oczywiście, przystopniowe. Jakoś tak, no auto koreańskie jak i Kia. I tak podejrzanie mi Kiję przypomina, ale w sumie to dobrze, bo uważam, że Kia jest tutaj bardzo dopracowanym pojazdem. A tutaj bez Sangyangu, jak to się wymawia? Ssangyongu. Widzę te wszystkie funkcje i mi się to podoba. No i zaraz będziemy mijać ładowarkę o mocy 100 kW. Jak na razie zlokalizowałem tylko jedno gniazdo USB oraz gniazdo zapalniczki 12 V 120 W. Bardzo podoba mi się ten panel tutaj o klimatyzacji i ten wyświetlacz. Wiemy co, jak mamy poustawiane. Tak powinno być w każdym aucie. No i przejeżdżamy przez Myślenicę. Wyszło słoneczko, także śnieg i słońce. Idealna pogoda na narty. A my dzisiaj wstaliśmy wcześniej w niedzielę, żeby nagrać test. Będę wdzięczny, jeśli to docenicie, zostawicie jakiś komentarz, łapkę i oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeszcze zobaczymy, jakie zużycie. Na ten moment 24,4 kWh. Więc takie moje tutaj subiektywne wrażenie, że jest troszkę to auto jednak bardziej prądożerne niż Kia Eniro. Ale w sumie jest wyższe, więc no będzie miało prawdopodobnie większe opory aerodynamiczne. Nawet jeśli CX jest podobny, to powierzchnia czołowa będzie pewnie większa. I zaczynamy drogę szybkiego ruchu. Pojedziemy chwilę 120 za tymi zakrętami. To zobaczymy, jak robi się głośno w tym aucie. Do tej pory poza oponami raczej bym go uznał za cichy samochód. Jak będzie tu prosta, spróbuj dołożyć do tych 120 i zobaczymy, jak to będzie przy 120. No jest głośniej, ale generalnie nie ma źle. Nie wiem, jak Twoje wrażenie? Nie, jest naprawdę dobrze. Jest bardzo w porządku. Wczoraj przejechałem 300 km praktycznie, głównie A4. Naprawdę zero dyskomfortu słuchowego czy jakiegoś zmęczenia z powodu hałasu. No nie jest jakoś to fenomenalnie wyciszony samochód, ale nie ma też tragedii. Tak, tak, jest lepiej niż się spodziewałem. W ten sposób. No i ostatnio jeździłem z RS-em trójką i troszkę się tak obawiałem, że tutaj Corando będzie podobnym samochodem, ale już moje obawy się rozwiały. Jest zdecydowanie fajniejszym autem. I tak teraz tu sobie podróżujemy z prędkościami około 100 na godzinę. Jest to takie auto, w którym czuje się prędkość, o tak bym powiedział. Jak się jedzie 100, to już się wydaje, że się jedzie dość szybko. Poza tym może jednym mankamentem, że nie jest to jakoś przesadnie cicho, to bardzo przyjemne auto na trasę. Nie miałbym problemu dzisiaj do niego wsiąść i pojechać choćby do Chorwacji. Chociaż jakbym miał wybór, to wybrałbym Eniro, bo jednak ma większy zasięg i jednak mam wrażenie, że przy większych prędkościach Niro się lepiej będzie jechać. Takie moje tutaj na świeżo, na szybko, subiektywne wrażenia z jazdy. Jeszcze ukłon w stronę tych, którzy oczekują ode mnie profesjonalnego czytania broszur i cenników. Więc silnik 100% elektryczny, 190 koni mechanicznych, 360 Nm, zasięg do 474 km, bagażnik 550 litrów. Dla mnie oczywiście dużo ważniejsze są pomiary w realu i to, co my uzyskamy, a nie to, co ktoś napisał na papierze. Szybkość ładowania do 80%, 33 minuty, pompa ciepła w standardzie. I tu akurat jedna bardzo ciekawa informacja. Można tym autem holować przyczepę o masie do 1,5 tony.
Dzisiaj sprawdzałem cenniki, to ceny zaczynają się od 199 000, przy czym tam musowo trzeba dodać pakiet za 4000, ten zimowy, jak ja go nazywam, komfortu chyba się nazywa, czyli podgrzewane tutaj fotele, kierownice i parę innych drobiazgów, więc no 200 parę tysięcy tak trzeba liczyć, jeśli chcemy do takiego auta się przysiąść. I coś tu jeszcze ciekawego, o 7 lat gwarancji. Także mamy tutaj podobnie jak w Kii, dość długą gwarancję. Jeśli ktoś zna tam szczegóły tej gwarancji, to niech da znać oczywiście w komentarzach. Zawiesił się nam tutaj system i teraz się właśnie restartuje. To jeszcze pytanie z gatunków standardowych. Jak się zaczęła Twoja jazda na prądzie? Skąd w ogóle ten temat tak Cię zainteresował? Tutaj myślę, że będzie to przykład tego, jak bardzo można zmienić nastawienie do elektryków. Ogólnie portal, który prowadzę, myślę, że wybaczysz małą reklamę na prąd.eu. Zostawimy link w opisie. Super, dzięki. Ja prowadzę ten portal od 4 lat. Portal istnieje około 5. Wcześniej po prostu mój wspólnik sam to prowadził. Natomiast moja przygoda zaczęła się od tego, że we Wrocławiu pojawiła się wypożyczalnia aut elektrycznych na minuty Vozilla. Oni operowali na klasycznych Leafach pierwszej generacji. Ogólnie temat mnie zainteresował na tyle, że zacząłem szukać informacji o autach elektrycznych. To był rok 2017-2018. Nawiązałem współpracę z portalem, który aktualnie prowadzę. No i od tej pory tak naprawdę na dobre wsiąkłem w ten świat. Mam przyjemność obserwować rozwój elektromobilności w Polsce. 4 lata temu jazda zimą z Warszawy do Wrocławia to było wyzwanie swojego rodzaju, bo mało ładowarki niskiej mocy, nie zawsze sprawne. Natomiast teraz większość tras, które pokonuję, a jeżdżę pod elektrykami w ramach testu po całej Polsce i nie tylko, bo za granicą też, jest to zasadniczo bezproblemowe. To, jak będzie się rozwijać elektromobilność, to spowoduje, że coraz więcej osób się przekona do niej, tylko trzeba ją promować w mądry sposób. Nic na siłę. No zdecydowanie. Wszystko, co próbują wcisnąć na siłę, budzi opór, a elektromobilność broni się sama, tylko no niestety na razie w naszych realiach według mnie potrzeba dużo wiedzy, żeby dobrze z niej korzystać. Trzeba ogarniać aplikacje. Nie jest to wszystko bardzo skomplikowane, no ale trzeba choćby zainstalować tego PlugShare'a, od tego zacząć, a potem troszkę się orientować, jakie są moce ładowania, jakie są krzywe ładowania. No trzeba troszkę wiedzy posiąść, żeby czerpać z tego radość, nie? No, nie Dokładnie. wiem, jak ty się na to zapatrujesz? Ja powiem tak, posłużę się przykładem mojego starszego brata, mam nadzieję, że mi to wybaczy. On był osobą, która, jak już wprowadziłem portal, mimo wszystko się trochę nabijał z elektromobilności. Nie no, gdzie auto na paluszki, jak to on mówił. Dałem mu się przejechać prasowym Leafem 2 z 40 kWh baterią i sam stwierdził, że gdyby nie to, że nie bardzo ma go gdzie ładować, to on by go kupił sobie po prostu. Bo Opowiem Ci podobną historię. No. Kolega jak się przejechał Leafem 62 ze mną, to następnego dnia mi wysyłał jakieś linki do ogłoszeń, bo tak się mu spodobało, a wcześniej też się wyśmiewał z aut elektrycznych. Autem elektrycznym trzeba się po pierwsze przejechać, wtedy się wszystko zmienia, nie? To jest taki tutaj pierwszy pro tip. dokładnie. Mój brat to nie jedyna osoba z mojego otoczenia, która tak zmieniła nastawienie. Też tutaj wielu moich znajomych, czy ze studiów, czy gdzieś z pracy przyjechali się, mówią: Bartek, to jest świetne, płynna brak tego hałasu, Wibracji, szarpnięć. Dokładnie. No też jako, że no jestem stricte techniczną osobą i raczej w takim środowisku się obracam, no to też wiele osób docenia to, że to jest dużo prostsze. A wiadomo, jest stara amerykańska zasada keep it simple, stupid. Czyli im prostsze, tym mniej punktów awarii. No dokładnie. I tak się niektórzy martwią, ci, którzy nie jeżdżą elektrykami oczywiście się martwią o nas, którzy jeździmy elektrykami, że kto to będzie naprawiał, że to takie skomplikowane te auta elektryczne, a prawda jest zgoła inna. Te auta zasadniczo się w ogóle nie psują,
coś wiadomo, że może się w każdym aucie wydarzyć, ale to jest dużo prostsza konstrukcja i dużo mniej awarii. I na szczycie aut tutaj bezawaryjnych w różnych rankingach, w krajach, gdzie te elektryki już istnieją, no to elektryki są na samym szczycie, jeśli bierzemy wszystkie auta pod uwagę. Nie wiem, czy w Anglii chyba Leaf był na pierwszym miejscu? Tak. Czekaj, zużycie, Klikuszowa 28,3. My się dzisiaj tak zagadujemy, że ja zapominam. To już wiemy, że na co dzień prowadzisz portal naprąd.eu. A czym jeszcze poza tym się zajmujesz? Bo nie jest to chyba jedyne Twoje zajęcie. Znaczy nie, w żadnym wypadku. Na co dzień pracuję w firmie informatycznej, tutaj już pominę nazwę, jako stanowisko nazywa się Cloud Operation Engineer. Jest to osoba odpowiedzialna częściowo za infrastrukturę maszyn wirtualnych dla naszych klientów, na których mamy uruchomione oprogramowanie kadrowe, planowanie wydatków. To jest raczej takie chmurowe oprogramowanie do kompleksowego zarządzania firmą. Od finansów po HR. Czyli kolejny tutaj informatyk na pokładzie Zakopane testu. Jakoś to tak jest, że ludzie ze ścisłymi umysłami dużo mniej boją się nowinek technicznych i też dużo częściej jeżdżą elektrykami. No tak trochę mało sprytnie to zrobił. Zmusił nas do gwałtownego przyhamowania, a mógł zdecydowanie szybciej przed nami sobie przejechać albo poczekać chwilę. No ale niestety kultury na naszych drogach ciągle brakuje. Dajcie znać w komentarzach, czy pokazywać takie smaczki, czy darować sobie. Niektórzy mają do mnie duże pretensje, że pokazuję takie sytuacje na drodze, bo stwierdzają, że powinienem tylko pokazywać samochody. No ale to jest część Zakopane testu. My tutaj jedziemy i pokazujemy co i jak. Dzisiaj jeszcze pewnie nie miałeś okazji obejrzeć odcinka o Jaguarze I-Pace'ie. No niestety nie. Tam jest z ciekawostek, tu oczywiście odsyłam też do tego odcinka, jest link w opisie jak zwykle. No będzie auto, które wylądowało dachem na dachu innych samochodów. Także no... To już trzeba mieć umiejętności jednak. Zakopianka to jest wymagająca droga. No i tak wygląda w Nowym Targu budowa Zakopianki, a nasze zużycie wygląda następująco: 25,7 kWh na 100. Tak nam na ten moment auto raportuje. No i popatrzcie, niedziela, a tutaj mówiłem, że to porządna firma robi to torowisko, no bo pracują i w niedzielę. A my niestety zbliżamy się do Zakopanego i coraz więcej mgły, a po drodze było słońce. Myślałem, że będzie piękny widok na Tatry dzisiaj, a tutaj póki co, no niestety, Tatry nie widać. No i jesteśmy w białym Dunajcu i znowu wyszło słoneczko, także kurczę, no jest szansa, że dzisiaj zobaczysz Tatry. No i jesteśmy w Poroninie, przy Leninie, 25,3 kWh na 100 zużycie. Do celu nam pozostało 8 km, także przejechaliśmy 91 km na ten moment. No i na szczęście zrobiła się piękna pogoda. W prawo skręt na Ząb. Można tam pojechać na Ząb, a na samym szczycie w lewo skręcić w kierunku Gubałówki. I tam są parkingi. Można z tych parkingów dojść aż pod kolejkę na Gubałówce. A najlepiej zrobić to po godzinie 16, bo jest tam kraina światła. Można jechać na wprost, natomiast na wprost trzeba przejechać przez całe Zakopane, a my tutaj sobie ominiemy centrum Zakopanego. I według mnie też ładniejsza droga tędy jest. Przepiękna dzisiaj pogoda, natomiast przepiękny też jest mróz. Ile tam na ten moment? 11. Minus 11 stopni już. Także tam bierzcie pod uwagę zawsze, że pod każdym Zakopanym testem jest temperatura, w jakiej był test wykonany. W przypadku wszystkich aut temperatura ma znaczenie, jakie jest zużycie energii czy paliwa, natomiast w przypadku aut elektrycznych ma to jeszcze większe znaczenie niż w przypadku aut spalinowych, no bo tutaj ciepło pochodzi również z baterii, a nie jest odpadem pracy silnika. Tutaj mamy bardzo dużą sprawność silnika elektrycznego, stąd nie mamy ciepła odpadowego i dlatego też wyniki letnie i zimowe się bardzo różnią. A dzisiaj mamy taki prawdziwy zimowy test. A jeszcze dodam, że
Nie ma znaczenia, ile w aucie elektrycznym, jeśli weźmiemy średnią z przejazdów w górę i w dół, praktycznie nie ma znaczenia, jak mamy auto obciążone. Robiłem takie testy, robił takie testy również Bjorn. Koniec końców większość energii udaje się odzyskać, dlatego w przypadku elektryków obciążenie samochodu ma niewielki wpływ, jeśli chodzi o to, ile kilogramów mamy na pokładzie. Auto ma na ten moment już ponad 11 000 km przebiegu. Jedziemy teraz w duży mróz, takim zamarzniętym autem po takiej dość nierównej drodze. I tu absolutnie nie słychać pracy tam jakiegoś zawieszenia, jakichś nie ma trzasków, stuków. I po lewej już zaczyna nam się teren Centrum Edukacji Przyrodniczej. Polecam na wycieczki choćby z dziećmi, bardzo fajne tam interaktywne. I zaraz będziemy w lewo skręcać. Bardzo fajne interaktywne wystawy. Mamy tutaj przez chodnik w lewo i na ładowareczkę się będziemy wbijać. Jest i nasza ładowareczka Greenway, a zrobimy tutaj takie oczywiście pomiary zużycia, jak i zrobimy tutaj testy. Podłączymy się na AC, podłączymy się na DC i zobaczymy, ile będzie dało się uzyskać mocy ładowania. Przypomnę, że to jest ładowarka o maksymalnej mocy 50 kW. Mi się chyba na nie udało 47 historycznie najwięcej zobaczyć. Tutaj mamy kamerę cofania, no niestety troszkę zabrudzoną, ale coś tam jeszcze widać. No i finalnie dowieźliśmy wynik 25,7 i 53% w akumulatorze. Jeszcze daj te statystyki. I 97,5 km, czyli trochę niedoszacowany dystans to auto pokazuje. Średnia prędkość 60 na godzinę i czas jazdy godzinę 36. Takie mamy statystyki pod Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem. A tu jeszcze fajny patent, schowek na okulary. Najpierw podepniemy sobie na AC, zobaczymy jaką moc uzyskamy. No prawie 7, czyli tutaj niestety jak ktoś by chciał to ładować w garażu, to albo 3,6 kW, albo zmiana zabezpieczeń na 32 A i przewodów na 6 mm2, żeby dało się te 32 A z fazy pociągnąć. No to dla mnie duży minus, że nie ma trzyfazowej ładowarki pokładowej. A teraz przepniemy się na DC i zobaczymy, jak to będzie wyglądać na DC. I taki pro tip, patrzcie, czy tam w środku nie ma śniegu, bo czasami się zdarza, że w środku jest śnieg, to warto go wyczepać. I mocno dociskamy kabel. Zapaliła nam się tu zielona kontrolka. Idziemy do stacji. Bartek już przyłożył kartę. Tak bardzo delikatnie się rozpędza. Testuje. Tak, to jest, ja zauważyłem, że on się nie do końca lubi z ładowarkami starego typu, jak kto woli. Aha, musisz przyłożyć kartę, żeby nam pokazywał dalej. Czyli z EFAK-iem innymi tego typu. I on też długo nagrzewa baterię. To jest normalne, więc... No i chyba 30 kW to jest tyle, co nam się uda na ten moment podejrzewam, jeżeli przyjdziemy przed... Dobra, idziemy coś zjeść, bo jest tak zimno, że ja już zamarzam. Z ciekawostek mamy tutaj błędne tłumaczenie, bo nie mamy szybkości ładowania, tylko głośność ładowania 29 kW, zasięg 166 km, 53%, pokazuje nam 31 minut do 80%. I to, co powinno być w każdym elektryku, czyli można sobie ustawić docelowy poziom ładowania, zaplanowane ładowanie, można prąd ładowania sobie zmniejszyć na przykład. No generalnie bardzo mi to przypomina nasze Eniro, czyli jest tak, jak powinno być. A z takich braków to nie znaleźliśmy tutaj ustawiania klimatyzacji, czyli żeby auto się zagrzało na daną godzinę i chyba nie ma też aplikacji. Jeśli ktoś coś wie w tym temacie, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. A tak to wygląda z przodu pod maską. Maska bardzo ciężka. No i myślę, że tutaj taki aftermarketowy jakiś bagażniczek dałoby się zamontować. Miejsca jest sporo. No i co? Śniadanko zjedzone? Dobra była jajecznica? Takie. A taki przepiękny widoczek tam w oddali na 12. Wielka Krokiew. Tam skakał Małysz. Starczy odejść, ja wiem, 50-100 metrów, żeby poczuć się prawdziwie w Tatrach. Taki piękny teren jest przed Centrum Edukacji Przyrodniczej. No i teraz co? Przykładamy kartę i sprawdzamy, jak nam tam poszło ze śniadaniem. 47 minut dzisiaj jedliśmy śniadanie. W tym czasie doładowaliśmy 20 kWh. Mamy aktualnie 87% i moc spadła do 22 kW.
Zegary pokasowane. Jedziemy w stronę Krakowa. No i dzisiaj troszkę inna droga. Zakopianka zakorkowana, więc jedziemy tutaj przez Ząb na Czarny Dunajec. Także dzisiaj będą troszkę inne widoczki na powrocie. A patrzcie tam, jak przepięknie na 12 widać Babią Górę. No i jesteśmy z powrotem, jesteśmy na miejscu. Centrum zakupowe Jan Skawina, a zużycie to 17,7. Jeszcze daj statystykę. Nie tak, o tak, 108 km, bo objeżdżaliśmy przez Czarny Dunajec korki, średnia 59 na godzinę i godzinę 49 czas jazdy. W akumulatorze pozostało nam 53%, teraz jest minus 4, ale przez większość tej drogi było po minus 10, minus 11, także dzisiaj średnia temperatura, myślę, że przyznaje jakieś minus może 9, bo większość czasu był duży mróz. I teraz takie krótkie moje tu podsumowanie. Dzisiaj byłem w roli obserwatora, natomiast co mi się podobało? Bardzo dobrze tutaj działają te systemy i utrzymanie na pasie ruchu i aktywny tempomat. Aktywny tempomat potrafi jechać w bardzo duże odległości i robi to bardzo płynnie. Ogólnie komfort resorowania bardzo duży, komfort akustyczny bardzo fajny. Troszkę może bardziej czuć prędkość, jak się jedzie tam powiedzmy rzędu 120 na godzinę niż by to wynikało z tego, co pokazują zegary, ale ogólnie jestem tym autem zachwycony. Gdyby tu dołożyć 20 kWh, to zaryzykuję stwierdzenie, że byłbym skłonny się przesiąść nawet z naszej Kii Eniro do tego pojazdu, no bo jest troszkę bardziej komfortowy i troszkę większy po prostu. No bardzo mi przypadł do gustu, na pewno go tutaj będę polecał pod rozwagę. Zdecydowanie jak gdzieś takie będą dojazdy testowych, to przejedźcie się, bo warto. Jest to jednak o klasę wyżej samochód lokowany niż na przykład Ceres 3, który był tutaj na kanale. Gdzieś w mojej przestrzeni tam w głowie myślałem, że to będzie jakiś taki kolejny tani, niedopracowany samochód, ale wychodzi na to, że tu wszystko jest tak jak ma być. Wszystko działa, wszystkie systemy działają. Bardzo, bardzo fajny komplet cech. No niestety zasięg nie jest za duży i to jest na pewno na minus. Na minus na pewno jednofazowa ładowarka pokładowa. No i chciałoby się tu jeszcze taką większą baterię, bo te 58 dostępnych kWh to szału nie robi, aczkolwiek wszystko zależy. No każdy ma swoje potrzeby i musi auto dopasować pod siebie. Nie wiem, Bartku, jeszcze jakieś masz krótkie podsumowanie, co byś o tym aucie opowiedział? Znaczy tak, jeżeli chodzi o Twoją opinię, to się całkowicie z nią zgadzam. Gdyby to auto miało baterię, nawet nie mówię, że tam od razu 80, ale tam powiedzmy 70 chociaż netto, jeżeli cena byłaby niewiele wyższa od aktualnej przy dużej baterii, to auto byłoby jednym z, myślę, z przebojów sprzedażowych. Najlepszy stosunek jakości do ceny. Tak, bo okej, można zarzucić nieco plastiki czy coś, ale w tym wypadku cena pozwala to jakoś przełknąć po prostu bez większego problemu. No i taka funkcja jak tutaj dublowanie ekranu, czyli można mieć całą nawigację, gdzieś to wcześniej pokazywałem. No uważam, że to jest funkcja no po prostu petarda. Bardzo przyjemne auto, bardzo się tu miło jedzie. Takie pewne prowadzenie, nie buja się, nie jest za sztywne, no dobry kompromis, dobrze zestrojone zawieszenie. Ja uważam, że no warte rozwagi zdecydowanie. No i chyba tyle. Jak zawsze dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć, dzięki.